Beauty. Cześć, mam na imię Martyna. A ja jestem Monika. Dzisiejszy filmik to filmik o maseczkach w płachcie. Coś takiego bardzo koreańskiego, ale my dzisiaj chciałybyśmy przetestować z Wami i pokazać Wam takie nowości. Właściwie ciężko mówić, że to są nowości, bo to są produkty, które istniały na rynku koreańskim, ale teraz przeżywają taki renesans, więc znowu Taka jest nowa forma podania właśnie maseczek w taki inny sposób. Widzicie, my już tutaj zaopatrzyłyśmy się w swoje maseczki. Będziemy dzisiaj je testować na wizji. Pokażemy, jak to wygląda, jak się wyciąga. Po prostu wszystko, co możecie wiedzieć, dostaniecie tutaj w tym filmie na tacy. Tak, tutaj wybrałyśmy sobie dwie firmy. Jedna Dewy Tree, która jest bardzo popularna, właśnie słynie z tych masek w wielopakach, i Mediheal, i to jest akurat nowość. To jest nowość i oni oczywiście mają całą jakby to powiedzieć, oni oczywiście mają więcej tych maseczek, zawsze jak wiecie po padsach oni słyną właśnie z tego, że nie zrobią jednego, a zrobią ich milion, więc każdy znajdzie coś dobrego dla siebie. Dobra, to co robimy? Zaczynamy, otwieramy, bo jak widzicie Monika tutaj przywiozła nowiusieńkie, Tak, jeszcze nie otwarte. Właśnie, chyba już się podzieliłyśmy jak... Tak, dokładnie, naturalnie wyszło. Tak, wcześniej miałyśmy zapytanie, które, ale w końcu wybrałyśmy tak. Ładne to opakowanie jest. Fajne. Ale oczywiście ja muszę więcej popracować przy otwieraniu. Nie ma co. O, ale też wyglądają fajnie. Ale taka elegancka. Bo oni właśnie teraz też mają serum do tego. Ania, jakbyśmy otwierali chusteczki. Tak, tylko mamy jeszcze tutaj te cążki, żeby być bardziej higienicznymi. Tu też masz u góry. Ja też mam, Tylko ja mam takie duże. Ty masz lepsze, a tych się nie da. O, wyjęłam. Oczywiście, jak to w Korei macie cążki do wyciągania, kojarzycie je z tonerpaców, jeżeli oglądaliście nasz film o tonerpacach i jeju. Każdy film to jest o tonerpacach. Dobra, i otwieramy. Bez kitu. Tylko tutaj trzeba sobie zostawić tą naklejkę, żeby to potem zamykać, nie? No, żeby nie zamykało. Chociaż to nie jest za wygodne, no. Nie jest, ale no jak mokre chusteczki. Spójrzcie, w środku całkiem sporo jest tego płynu u mnie. Tutaj wydaje mi się, że to wszystko raczej tak wsiąknęło w to. A u mnie jest całkiem sporo, widzę na przykład ten płyn. No zapach jest specyficzny. No, taki zdrowy zapach. Zdrowy zapach. No i trzeba sobie jakoś poradzić. Ale nawet spoko wychodzi. No właśnie, jestem w szoku, bardzo fajnie wychodzi. I zamykamy, cieknie jak... No u mnie cieknie bardzo, no bardzo są nasączone te moje maseczki z Mediheal. Może najpierw je nałożymy, a potem o nich coś opowiemy. Tak, właśnie. Tak zrobimy. Ale śmierdzi to. Oj, czy już chłodzenie. Ale wiesz co, moja też jest chłodna. Przez to, że ona jest ciągle tak zamoczona, no to ona chłodzi lekciutko, ale tak leciutko. Żeby ładnie, dobrze przylegała, trzeba ładnie, porządnie to wygładzić. Ja widziałam, że oni czasami ucinają te maseczki. Tak, można przycinać. Właśnie jak macie duży problem z tym, że ona nie przylega, ja też czasem przycinam. Wiesz co, one na tyle dobrze przylegają, że na spokojnie mogę mówić i nie czuję, żeby coś mi odpadało. Tak, ale czuć taką różnicę pomiędzy takimi maskami właśnie w płachcie normalnymi, że one są jednak troszkę cieńsze i to są takie maski faktycznie, wiecie, one są dedykowane do codziennego użytku. Tak, czyli na rano, na 5-10 właśnie minut, tutaj troszkę dłużej można potrzymać, ale 5-10 minut powinno się tak wszystko ładnie wchłonąć. To może opowiemy Wam trochę o tych maskach. Tą, którą wybrałam ja dzisiaj, to maska z Dewy Tree, nazywa się Pick and Quick. Zawiera wyciąg z fermentowanej dyni, która ma za zadanie usunąć opuchliznę i też przy okazji nawilżyć naszą skórę. Dodatkowo tutaj dodali wyciąg z mięty, który ma takie właściwości ochładzające. I faktycznie to czuć, ale to nie jest takie bardzo intensywne uczucie, właśnie takie lekkie. Maski ochładzające są popularne właśnie dlatego, że one redukują temperaturę naszej skóry i przez to też redukują wydzielanie sebu. I dodaję tutaj jeszcze nawet 5 rodzajów peptydów.
A, czyli po prostu napakowane są bardzo dobrze, czyli taka poranna, codzienna dawka nawilżenia plus pomoc w po prostu... Zobaczymy, czy to mi pomoże właśnie z tą opuchlizną. No Ja w sumie właśnie. nie mam dzisiaj aż tak dużo, więc chyba ciężko będzie powiedzieć. Tak, ale na pewno jeżeli będziemy mieli gorszy dzień, to na pewno pomaga, a i tak w sobie ma nie tylko te składniki, które mają usunąć opuchliznę, ale też dodatkowe, co tak dzienna taka dawka Nawilżenia po prostu. nie? nawilżenia będzie idealna. Tutaj mam Mediheal Derma 365 Madecossosite i jest to główny składnik właśnie tych maseczek. Do tego oczywiście niacinamid, który ma rozjaśnić naszą skórę oraz składniki kojące, takie jak na przykład wokrotka azjatycka. Główne właśnie zadanie, tak jak powiedziałam, to jest rozświetlenie oraz ukojenie naszej twarzy. Powinniśmy taką maseczkę trzymać od 5 do 10 minut. Właśnie, Ty wspomniałaś o tym, ja nie wspomniałam. Ty akurat możemy trzymać dłużej, bo tutaj jest podane, że od 10 do 20 minut, więc tutaj właśnie też zależy, co lubicie. Jeżeli rano jesteście w stanie trzymać maseczkę dłużej, te mogą się bardziej sprawdzić, a jeżeli chcecie po prostu takie 5-10 minut, ja raczej wybrałem to właśnie te z Mediheal. Tak. Teraz mamy 5. Dobrze, już myślę, że czas minął i możemy ściągnąć maseczki. Ja sobie lubię tutaj tak jeszcze potem A ja zawsze ułożyć. przecieram. A Ty przecierasz, a ja zawsze No sobie tutaj co? daję na chwilę. Ale kurde, jednak jest znaczna różnica między tymi maseczkami, a takimi maseczkami w płachcie. Uczucie jest inne. Jednak te maski czuć, że są dużo lżejsze. To jest taki produkt faktycznie do stosowania często, ale jeżeli oczekujecie takiego dogłębnego nawilżenia na przykład, to moim zdaniem nie znajdziecie go tutaj. Ja myślę, że to dogłębne nawilżanie codzienne, Codzienne, tak. to po pewnym czasie pewnie zyska, no bo tak naprawdę nie każdy używa maseczek takich klasycznych codziennie, Prawda. a na przykład raz w tygodniu, więc pewnie w pewnym momencie wyczujecie taki długotrwały, uzyskacie takie długotrwały nawilżenie. Prawda, w sensie no w ogóle jako taki dodatek do pielęgnacji, nie wiem, toner, serum, potem ta maska, potem krem, no to jednak i to jest boost nawilżenia, ale faktycznie lżejszy, więc na rano moim zdaniem naprawdę spoko, więc to jest fajny produkt, jak macie na przykład bardzo przesuszoną skórę albo odwodnioną, to na rano myślę, że się sprawdzi jako taki dodatek. Tak jak najbardziej, czyli możemy podsumować, dla kogo tak naprawdę taka maseczka jest. No na pewno dla osób, które chcą używać jej często, bo jak używacie takiej maski właśnie raz albo 2 razy w tygodniu, to zanim je zużyjecie, to na pewno się przesuszą. No niestety i dlatego trzeba właśnie, jeżeli chcemy i niestety, jeżeli chcemy zainwestować właśnie w takie maseczki, to jednak trzeba być regularnym. Tak, to prawda. Nawet jeżeli nie codziennie, to chociaż co drugi dzień, żeby drugi nie dzień. zdążyły one wyschnąć. Dużym plusem właśnie takich maseczek jest to, że cena jednak jest niższa niż na przykład takich maseczek, które mamy tutaj z sobą. Bo także mamy te klasyczne maseczki, o których za chwilę powiemy Wam także. Dokładnie, coś Wam tutaj polecimy. Ale jeszcze takie ostatnie słowo, jeśli idzie o te maseczki, też myślę, że one się sprawdzą i na rano, i na wieczór, tylko no właśnie to, co mówiłyśmy, często trzeba ich używać, często. Trzeba jednak poświęcić trochę więcej czasu rano na swoją pielęgnację. Oczywiście nie każdy na to ma czas, więc tutaj już zależy od Waszych preferencji. Na pewno te maseczki są może nie mniej nawilżone, ale jest mniej tego ekstraktu, jak w przypadku na przykład takiej maseczki, którą macie klasyczną, pojedynczą. I faktycznie czuć, że to serum jest takie troszkę lżejsze. Tak, tak. Ale powiem Ci, że teraz, to co ciekawe, ta maska miała właśnie ochłodzić moją twarz. Jak trzymałam ją na twarzy, nie było tego czuć, ale teraz po ściągnięciu i po nałożeniu na szyję jest taki fajny efekt, bardzo lekki, efekt chłodku, więc fajnie. Ja chciałam powiedzieć, że u mnie też. Chociaż moja nie ma właśnie tego efektu. Jestem właśnie pod wrażeniem, jak fajnie daje to taki przyjemny poranek może dawać. To nie? prawda, Taki, zwłaszcza w lecie. jak jesteśmy zaspane. Dobrze, no to może już teraz przejdziemy do maseczek i poleceń samych maseczek. Ja może zacznę i mam tutaj z Abib Collagen Gel Mask. Jak sama nazwa mówi, ma kolagen, ale słuchajcie, wegański. Do tego ma także peptyd
peptydy, które mają zamknąć ten kolagen i dzięki czemu dać takie bardzo mocne nawilżanie naszej twarzy oraz rozjaśnianie. Czyli super maseczka, bardzo fajnie się nakłada. Jest to taki typ właśnie tej żelowej maski. Bardzo podobnej do tej Biodance, ale nie musimy aż tak długo trzymać, bo około 20-30 minut, co dla mnie jest dużym plusem, bo ja raczej w maseczkach nie lubię sypiać. Tak. I przepraszam, że Ci jeszcze przerwę, cenowo dużo przyjemniej wychodzi. Dokładnie, to co ja właśnie chciałam dodać do tego, co Martyna mówiła, to, że takie maski żelowe w Korei są bardzo popularne i nie tylko ta Biodance, tylko właśnie inne. Jedną z nich jest Abib, a ja też mam taką maskę żelową w moich poleceniach właśnie z Mediheal, która jest jeszcze bardziej przystępna cenowo niż Abib i też z tego, co widziałam, jest dostępna w Polsce. Nie wiem gdzie konkretnie, ale na oficjalnej polskiej stronie Mediheal właśnie te maski się pojawiają. Jeżeli kojarzycie tą maskę, bardzo popularną właśnie, czym one się różnią, to zdecydowanie tym płachtem. Więc tutaj mamy żel. Żel ma taką generalnie właściwość ochładzającą, więc jak nakładamy sobie taką maseczkę, to już od razu czujemy taki właśnie typ ochłodzenia. Tych masek są 3 rodzaje, właśnie taka kojąca, niebieska, czyli nawilżająca i różowa, czyli kolagenowa. Ja chyba tą różową lubię najbardziej, bo ona faktycznie te pory tak fajnie ujędrnia całą skórę i po ściągnięciu tej maski ja na przykład widzę, że widoczność porów jest zmniejszona. I ten kolagen w tych maskach właśnie jest kolagenem pochodzenia zwierzęcego i kolagenem wegańskim. Myślę, że są fajnym odpowiednikiem dla tych droższych masek kolagenowych. Tak. Dobrze, no to kolejna, którą ja mogę polecić, to oczywiście Roundlab i jest to Water Gel i jest to taka nietypowa struktura maski, bo ona ani nie jest zwykłą maską w płachcie, ani też tą żelową. Prawda. Taka jest pomiędzy. Jest to bardzo fajna maseczka, jeżeli chodzi o nawilżenie, ponieważ maseczka ma za zadanie nawilżyć naszą skórę dzięki 8 rodzajów hialuronu oraz dzięki opatentowanej technologii Hatching EX07 ma złuszczyć nasz stary naskórek. Do tego, słuchajcie, jeszcze więcej, ma ochłodzić, bo ma funkcję chłodzenia, więc wszystko w jednej małej maseczce. Ale faktycznie chłodzi. Tak, Ja też ją bardzo lubię. Tak, faktycznie chłodzi i jest to już kolejna moja maseczka, dlatego ją bardzo polecam. A, jeszcze jeżeli byście byli zainteresowani ogólnie innymi maseczkami właśnie z Roundlab, jako że to jest bardzo popularna, to jeszcze polecam tą. Ona nie jest może jakoś rewelacyjna, ale ładnie koi naszą skórę oraz nawilża, więc ja jestem też fanką tej maseczki, a jest tańsza. A, i ona też lekko złuszcza dzięki dodatkowi kwasu LH. Tak, Ale tak bardzo delikatnie. tak bardzo tak. Okej, to moje maseczki do polecenia to wydaje mi się, że też firma, która w Polsce zyskuje popularność, czyli Abib i to są takie maski, które ten płacht jest dość specyficzny, bo to jest Gumowy. to się nazywa gumi sticker i faktycznie one tak fajnie przylegają do skóry. Ta firma zdobyła popularność właśnie dzięki tym maskom. Wtedy, kiedy mieszkałam w Korei, raz rozdawali je i dostałam za darmo. To było chyba z dobrych 7 lat temu, jak nie więcej. I właśnie pierwszy raz ich wypróbowałam i dla mnie to było takie naprawdę life changing. Wow, naprawdę jedna z lepszych masek, jakie używam i do dzisiaj są jednymi z moich ulubionych masek. Tą, którą mam tutaj, to akurat Madeka Society Sticker, która ma właśnie pomóc odbudować naszą barierę ochronną skóry, nawilżyć i też ukoić. Naprawdę bardzo polecam te maski, każdy typ jest super. Ja chyba zajdę sobie do Oliwianki i je zakupię, Koniecznie. jako że mają mi odbudować moją barierę hydrolipidową, a do tego czasu to już jest koniec naszego filmu, więc zapraszamy do subskrypcji kanału, polajkowania oraz Powiedzcie nam, jakie są Wasze ulubione maseczki. Czekamy. dobra, to do usłyszenia, pa! Pa!